Cześć, siemanko. Jesteśmy właśnie w drodze do Tarnowskich Gór na kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Zasady kwalifikacji oraz takie studio przedturniejowe możecie zobaczyć na moim kanale. Link na pewno też znajdziecie w opisie. Zawody zaczną się tradycyjnie od konkurencji kata, ale to już chyba jest oczywiste. Aczkolwiek tutaj z małą różnicą, że w federacji Shin-Kyokushin kata odbywa się na zasadzie walki między zawodnikami, czyli najpierw robi jeden zawodnik, później robi drugi, wskazuje się lepszego i przechodzi zawodnik kolejny do następnej rundy. No to co? Zobaczymy się w Tarnowskich Górach. Ładnie. Nie chcę nic mówić, ale chyba się zgubiłem. Nie umiem się odnaleźć, gdzie jest ta sala. Ale jest fajne jeziorko. Jest busik Bielańskiego, to znaczy, że chyba idziemy w dobrym kierunku. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Gotowy? Życiówka. Tak? Pewnie. Za chwilę kata, czy ile jeszcze zostało? No, jest to kata jeszcze chwilę, ale już się kończy. Zaraz będę pewnie. Jak mata? Jest okej. Jest okej. Jest okej. No i dobrze. Zawody już trwają najlepsze, no troszeczkę byłem zagubiony na początku w tej miejscowości, ale na szczęście się odnalazłem. Widzę, że trwają już kata seniorów na jednej macie, w zasadzie seniorek, bo seniorów przed chwilą widziałem, że już się zakończyły. No co, idę robić kilka zdjęć, trochę nagram materiału i widzimy się za chwilę. Filip uzyskał jako druga osoba kwalifikacje zaraz po Konradzie Kozłowskim, który jest pierwszy z rankingu, a w kategorii kobiet Aleksandra Bukowa i Paula Malikowska. Filip, jak oceniasz swoje kata? Uważam, że dobrze zrobiłem. Takie mam poczucie swoje. Przygotowywałem się trochę do tego, więc też nie uważam, że przyszedłem tutaj na świeżaka, że tak powiem, chociaż zdarzało się i tak, ale dobrze przygotowane osoby. Jerzy Pryga, co mnie bardzo zaskoczył, bardzo fajnie kata zrobił i w sumie to zastanawiałem się, jak będzie w finale, ale udało się, poszedłem do przodu i mam nadzieję, że teraz w Grozji będzie lepiej jeszcze. No i jak nastawienie przed kumite? Bojowe. Bojowe. Oczywiście. No to nie zapraszamy i trzymamy kciuki i powodzenia. Dzięki. Dzięki. Kogo my tu mamy? Wojtek Hajduk z Tarnowa ze mną jest. Jak ekipa? Co, ekipa zwarta, gotowa. Czekamy tylko teraz, aż nasz Mata zweryfikuje. Dużo dobrych zawodników jednak jest w tych kategoriach składanych. Seniorów, kadetów, no naprawdę najlepsze kluby z Polski, Shin-Kyokushin nie tylko. Ciekawa obsada. Już Natalii nie będziemy tutaj męczyć przed startem, ale dobrze wszyscy wiemy, bo z poprzednich filmików właśnie z Natalią rozmawialiśmy. Jak forma u niej? Forma u Natalii. Myślę, że jest. Teraz musimy sprawdzić, jaka jest forma w stosunku do innych zawodniczek, jak one przepracowały czas. Ja jestem dumny między innymi z Natalii, ale ogólnie ze wszystkich zawodników, bo okres przygotowawczy był naprawdę ciężki, ze względu, że mocno się przedłużał. Zawody miały być w lutym, w marcu, teraz jest początek maja. Naprawdę balansujemy na granicy kontuzji, ale no, cały czas trzeba trzymać gaz. Co to może mówić? No tak, no to trzymamy gaz i trzymamy kciuki za wszystkich zawodników. Jest i Marta Lubos. Dzień dobry. Troszkę mi się tutaj przekrzywiło.
jest i Marta Lubos, w zasadzie dwie Marty, jedna tam, jedna tu. Ja i ja, tak jest. Marta, jak się czujesz, że nie musisz startować na kwalifikacjach? Czuję się fantastycznie, aczkolwiek trochę żal, że nie muszę. Z drugiej strony też nie chciałam zabierać miejsca w mojej kategorii. Ze względu na to, że była pandemia i nie mieliśmy tych startów dużo, to aż przebieram nóżkami, żeby wyjść na matę, no ale przyjdzie na mnie pora. Czy jeszcze jakiś turniej przed Mistrzostwami Europy uda się zaliczyć? Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak pójdą przygotowania, zobaczymy jak będzie z kontuzjami, bo wiadomo, że okres przygotowawczy to masa kontuzji, więc wszystko się okaże wkrótce. Jak ogólnie samopoczucie? Troszeczkę przerwa pandemiczna, pewnie nie próżnowałaś. Głód walki? Straszny, nie mogę się doczekać aż wyjdę na matę, więc miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało tak jakbyśmy chcieli. Więc Mistrzostwa Europy twoje. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, będziemy na pewno trzymać kciuki. No i co? A jeszcze może powiedz nam jak organizacyjnie wam wczoraj szło, no bo to jednak trzeba salę przygotować, ile nad tym spędziliście, bo sala robi piękne wrażenie. Tak naprawdę salę przygotowywaliśmy już w czwartek, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Organizacyjnie bardzo dobrze, mamy wspaniały klub, wspaniałych ludzi w klubie, którzy byli chętni do pomocy, także bardzo dziękujemy. Też nawet teraz bardzo fajnie, sprawnie wszystko to wygląda, więc oglądamy sobie dalej walki i lecimy. Tak jest. Os. Na razie. Za nami walki kadetów, teraz na matach walczą juniorzy. Kadeci pokazali naprawdę bardzo fajny poziom, kilka fajnych wazarii, kilka ładnych hiponów. Juniorzy już też od pierwszych walk nie dają za wygraną, ten głód walki widać, że jest całkiem duży, a tutaj możecie zobaczyć sobie puchar, który zdobędą mistrzowie Polskiej Federacji Karate Shinkyokushin. Puchar ten za pierwsze miejsce w każdej kategorii gwarantuje kwalifikacje do Mistrzostw Europy. W niektórych kategoriach, jak już wcześniej wspomniałem, nawet puchar za drugie miejsce gwarantuje tą kwalifikację. No i co? I patrzymy sobie dalej, zobaczymy co tutaj jeszcze ciekawego się dzieje. Na sali już zaczynają się pojawiać seniorzy, już zaczynają się również właśnie rozgrzewać pierwsze osoby, które gdzieś tam w tych kategoriach seniorskich będą startować. Jest ze mną Shihan Jacek Lamot z Wrocławia. Shihan, jesteśmy po pierwszej części turnieju kadetów i juniorów. Jak poziom? Poziom coraz lepszy, jest duch w młodzieży. Mimo trudnych sytuacji pandemicznych w kraju przyjechało masę młodych ludzi, którzy chcą rywalizować w systemie Kyokushin, czyli w systemie półkontaktowym. Jestem dobrej myśli na przyszłość, bo widziałem wiele talentów i wielu zawodników, którzy mam nadzieję w przyszłości będą występować na arenach europejskich w seniorskiej kategorii. Nie wiem, czy Shihan miał takie odczucie, ale ja na przykład zauważyłem, że ci juniorzy już tak coraz mocniej coraz odważniej się biją, już te walki wyglądają tak naprawdę soczyście. No, kadeci jeszcze to jest taki poziom, nie wiadomo kto wygra, ale już w juniorach można typować na faworytów. Widziałem wielu zawodników naprawdę wysokiej klasy, którzy na 100% jeszcze za rok, za dwa będą konkurentami dla tych seniorskich, dobrych zawodników. A jak forma seniorów z Wrocławia? No, przyjechaliśmy dość dużą ekipą. Mamy jedną kwalifikację Agaty Winiarskiej. Jak będzie 4 jeszcze, to będę szczęśliwy. 3 to mamy takie pewniaki. A 4 to będzie super i będzie ta jedna to w kategorii niespodzianki.
Wyszedłem troszeczkę na dwór, więc pozwolę sobie ściągnąć maseczkę, bo w okolicy nikogo nie ma. Aktualnie jeszcze w planach jest dekoracja juniorów i kadetów. I tutaj myślę, że warto skierować właśnie słowo do kadetów i juniorów. Moi drodzy, to w Was leży przyszłość tego naszego karate, to w Was tak naprawdę leży nadzieja na dalsze medale i dalsze sukcesy w karate, więc na pewno to, co tutaj teraz zobaczyliśmy, jest bardzo fajnym znakiem i ciekawym dowodem na to, że ten okres pandemiczny został bardzo fajnie przepracowany. To jest budujące widzieć taki poziom. Godzina 15:06, więc całkiem sprawny czas operacyjny. Na sali właśnie kończy się otwarcie oficjalne zawodów, które też jest połączone troszeczkę z celebracją 40-lecia Tarnogórskiego Klubu Karate. 40 lat temu, dokładnie w kwietniu, zakładaliśmy tu pierwszą sekcję z bratem. Nikt nie przypuszczał, że to tak się potoczy, ale się potoczyło dobrze. Jaki jest sekret? Ja myślę, że sekret jest jeden. Ambicje są bardzo ważne, sport jest bardzo ważny, ambicje, żeby być kimś, jest bardzo ważne, ale przede wszystkim przyjaźń wzajemna, szacunek wzajemny i to buduje klub. U nas zawsze tak było. Przez te 40 lat na pewno przewinęło się wiele osób, wiele potencjalnych talentów, wiele pewnie też zmarnowanych talentów. Ja zawsze mówię jedno, talent jest jeden, do pracy. Do pracy. Każdy z zawodników, którzy osiągali wyniki, to jest tytaniczna praca. To, że ktoś w pierwszych zawodach wygrał, ma znaczenia. To jest jakiś błysk, jeżeli to nie jest poparte dalszą pracą, to jest jedyny błysk. Takie gwiazdy rozbłyskające na niebie zdarzają się, ale żeby osiągać wyniki na stałe, praca. To był właśnie Kuba Pałaszewski, o którym mówiłem Wam tu przed zawodami. Bardzo fajne dwie walki techniczne, naprawdę w punkt i naprawdę ta młoda krew pokazuje, że daje radę i nie odstępuje tym starszym wyjadaczom. Kuba jedzie na Mistrzostwa Europy w Gruzji. My jesteśmy teraz właśnie w trakcie półfinałów i finałów seniorów. Co tu dużo mówić, przegenialne walki, naprawdę wiele ciekawych sytuacji, wiele wazarii, kilka iponów. Czekamy do końca zawodów i oglądamy zaraz finały. Jesteśmy już po walce, Natalka, finałowej. No, niewiele brakowało. Niewiele, ale brakło mi szczęścia i siły, co miała przeciwniczka. Ale forma była i to bez zarzutu jak dla mnie. Widziałem pierwsze dwie walki, naprawdę mega duch walki, dużo siły. Jak się czułaś podczas walk? W sumie dobrze, dawno nie walczyłam, z rok czasu i szczerze brakowało mi tego. Czułam się dobrze, fajnie mi się walczy po prostu. Nie wiedziałam, że tak daleko zajdę, bo obstawiona była kategoria bardzo. No, miałam szczęścia na początku dużo. Fajnie, naprawdę bardzo dobra walka i pokaż jeszcze rany wojenne. Jest, pieczątki mogę robić. Dobrze, jesteśmy już po zawodach, emocje opadły i teraz na chłodno mogę opowiedzieć Wam co nieco o finałach i półfinałach kategorii seniorskich. Na pewno jedną z ciekawszych walk była walka Kuby Tęczy i Marka Wolnego. Bardzo ciekawy pojedynek. Oprócz tego Szymon Olpiński i Marek Odzeniak. Bardzo wyrównana pierwsza runda w dogrywce z przewagą na Marka Odzeniaka, który właśnie wygrał tą walkę. Trzymam kciuki bardzo mocno za Marka, który już kilka razy był na Mistrzostwach Europy i mam nadzieję, że tym razem uda zdobyć mu się medal. I podobnie Igor Lamot, który tak naprawdę w swojej kategorii był bezkonkurencyjny, ale mimo wszystko Kamil Berkowicz postawił mu się bardzo dzielnie w finale, który też rozegrał się po dogrywce. Niestety, jeśli chodzi o walki kobiet, nie mogłem wszystkich zobaczyć, bo obserwowałem drugą matę, ale z tych
tych ciekawszych Natalia Korzec wygrała kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Oczywiście z drugiego miejsca, pierwsze miejsce Sandra Nowak, bardzo zacięty bój, niesamowity pojedynek w finale. Dobrze poszło również Ani Bojdzie, o której również wspominałem, jeśli chodzi o zrzucanie wagi. Wystartowała w tej lżejszej kategorii i też udało jej się zdobyć kwalifikacje z pierwszego miejsca po wielu ciekawych pojedynkach. Jeśli chodzi o pozostałe kategorie, wszystkie kwalifikacje możecie zobaczyć na moim profilu na Facebooku, bo tam udostępniłem oficjalny komunikat Polskiej Federacji Karate Shin-Kyokushin. I to by było na tyle z dzisiejszej relacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka. Udostępnijcie, żeby więcej osób zobaczyło tego typu relacje, ponieważ będę je robił cyklicznie z większych zawodów, ale również z mniejszych. Na pewno będę chciał się pojawić na Mistrzostwach Polski wagowych, więc możecie się spodziewać, że z tamtego wydarzenia również będzie relacja. No i co? Dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że oglądacie i do zobaczenia!